Choinka to drzewko świerku lub jodły, niekoniecznie sosny, sztuczne lub naturalne. W czasach przedchrześcijańskich powiązane z tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka. Obecnie nieodłączna ozdoba w każdym domu w czasie świąt Bożego Narodzenia. A wszystko zaczęło się od podłaźniczki. Różnie to mogło się nazywać w różnych częściach kraju. Podłaźnik, sad rajski, jutka, wiecha, Boże drzewko. Podłaźniczka to czubek jodły, świerku lub sosnowa gałąź wieszana pod sufitem jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. Zanim w okresie bożonarodzeniowym w domach pojawiła się choinka, tradycyjną ozdobą była właśnie podłaźniczka. Obyczaj ten zachował się na wsiach jeszcze do lat 20. XX wieku, w szczególności w Polsce Południowej, na Śląsku, Podhalu, Podgórzu, ziemi sądeckiej i krakowskiej. Podstawą powstania nazwy mogło być zarówno wyrażenie przyimkowe miejsce pod łazem, staropolsk pod lasem, lub łaz, las. Podłaźniczki zdobione były jabłkami, orzechami, ciastkami, kolorową bibułą, słomianymi gwiazdkami, wstążkami i przede wszystkim światami, jak nazywano kolorowe krążki opłatów. Lud wierzył w ich magiczną moc przyczyniania się do urodzaju i zapewnienia powodzenia. Powodzenie zwyczaju. W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie drzewo poznania i Ewy, dobra i zła, w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to związek bardzo luźny i trudny do ustalenia, podobnie jak odwoływanie się do drzewa krzyża z Golgoty, która, jak głosi legenda, zbito z rajskiego drzewa życia. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wystawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami. Nawiązanie do rajskiego drzewa. Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luther, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Początkowo były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu. Rozpowszechnienie choinki w poszczególnych krajach. Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i Środkowej. W XIX wieku choinka spopularyzowana została w Anglii i Francji, a potem w krajach Europy Południowej. Stała się w Europie najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku w okresie zaborów i początkowo spotykana była jedynie w miastach. Stamtąd zwyczaj ten przeniósł się na wieś. W większości wypierając tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka, czyjemioła oraz popularne od XIII wieku żłobek, oraz zastępując znacznie starszy słowiański zwyczaj znany jeszcze z obchodów święta godowego, dekorowania snopu zboża zwanego diduchem. Symbolika ozdób choinkowych, jak i samego drzewka ma swe korzenie w tradycji ludowej. Gwiazda betlejemska, którą umieszczano na szczycie drzewka od ubiegłego wieku, miały pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a także miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenie ludzi. Zły urok. W chrześcijańskiej symbolice religijnej wskazywało natomiast na Chrystusa, który według tych wierzeń miał być światłem dla pogan. Jabłka zawieszone na gałązkach symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli przez szatana, diabła, Adam i Ewa. Później zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie zapewnić miały zdrowie i urodę. Orzechy wzwijane w sreberka nieśmiały dobrobyt i siłę. Papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, ale na przykład w okresie rozbiorów miały wymowę politycznych okowów. Zaś w ludowej tradycji niektórych regionów Polski uważano, że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi oraz chronią dom przed kłopotami. Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. Anioły mają opiekować się domem. Jemioła. Ten symbol przybył do Polski z Anglii. Pod jemiołą całują się zakochani oraz skłócone ze sobą osoby. Pęki jemioły należy trzymać w domu do następnych świąt. Samo żywe drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła życia. Prezenty. Do dzisiaj w wigilny wieczór pod choinką znajdują się prezenty przyniesione w zależności od regionu przez aniołka, dziesiątko, gwiazdkę, gwiazdora lub świętego Mikołaja. Jest to tradycja rzadko spotykana w innych krajach, gdzie jeśli w ogóle jest jakiś zwyczaj, prezenty są ofiarowywane w Boże Narodzenie. W niektórych tradycjach samo drzewko bywa niespodzianką dla dzieci i gości. To by było na tyle. Ja Wam życzę zdrowych, wesołych świąt i do zobaczenia w następnym filmie.
W międzyczasie też możemy znaleźć różne ozdoby w innych miejscach w całym domu.